Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Coś innego, nie do końca może jednoznacznie nazwanego, mianowicie coś takiego jak Polysync, czyli głośnik do rozmów biurowych, prowadzenia różnych wideokonferencji. Coś, co może wam się kiedyś przydać, ale czy na pewno to się okaże bardziej rozwiązanie biznesowe? Ja to potraktowałem jako zwykły głośnik Bluetooth i pod tym względem mogę coś wam o nim opowiedzieć. No cóż, wygląd dosyć specyficzny. Nie jest to głośnik, który gra do was, tylko gra i wyłącznie jakby od góry, od dołu w górę, więc no specyficznie rozwiązany. Wykonanie całkiem ładne. Tutaj materiał, seria przycisków, które są dotykowe, jak widać zresztą po dotknięciach. Mamy oczywiście możliwości tutaj podłączenia po USB-ku czegoś dodatkowego, coś możemy zasilić właśnie z tego portu. Można połączyć kilka takich urządzeń. Wtedy ma to sens, bo niestety jest to głośnik mono, więc to troszkę słabo. Jest przycisk Power, od tej strony do Kenningtona możecie sobie podpiąć się. Jest z zasilania przewód naprawdę długi. Ma to z hakiem, można sobie to użyć do zasilania tego. Oczywiście ma to baterię, ale też może działać w taki sposób. Oczywiście jest USB typ C, jak i również standardowa wtyczka USB, za to plus na pewno, bo można podpiąć to pod zasilanie różnych urządzeń. Fajne jest tutaj miejsce na kabel na to urządzonko. No i praktycznie z wyglądu tyle. To jest plastik dosyć twardy, tu ładny materiał, tutaj fajna taka srebrna część, logo Poly od dołu. No cóż, jak już mówiłem, urządzenie jako Bluetooth głośnik może się sprawdzić? Chyba nie do końca, bardziej służy to do rozmów. Da się z tego muzykę posłuchać, ale no niestety macie jeden głośnik wysokotonowy i jeden średnio niskotonowy i tak to wygląda. Dodatkowo są stópki, które sobie te urządzenie tutaj trzymają nam. Teoretycznie najgorsze jest to, że producent nie podaje, ile to ma watów. Szukałem na ich stronie i nie mogłem się tego doszukać w żaden sposób. No teoretycznie wiadomo, tu są tematy związane z zasilaniem tego typu rzeczami. Włączmy to w ogóle, zobaczmy jak to wygląda, jak to działa. Mam nadzieję, że jest bateria jeszcze w miarę naładowana. Jak najbardziej jest. Mówi do nas po angielsku. Tu jest taka fajna listwa kolorowa, która w zależności od głośności ona zmienia wam kolor do najmniejszego, do najwyższego oczywiście. Co oczywiście, no jak domyślicie się, łączy się to po Bluetoothie z dowolnymi urządzeniami, więc mamy tutaj Bluetooth 5.1, fajnie. Jest oczywiście, są mikrofony, które zbierają dźwięk, można używać właśnie tego do konferencji. Specjalny przycisk od Teamsa do Teamsów, właśnie jest to kompatybilne ze wszystkimi Zoomami i tego typu różnymi konferencyjnymi tematami. Jest też oczywiście przycisk, który możecie sobie skonfigurować, gdy połączycie to z komputerem przez aplikację od Poly, gdzie on będzie wywoływał jakąś konkretną funkcję. Może to też służyć jako głośnik, właśnie, czy też zestaw głośno mówiący do telefonu. No wiele funkcji, no ale cóż, jak to w ogóle brzmi? Może sobie zobaczmy, od tego zaczniemy tak naprawdę. Ja zbliżę mikrofon trochę bliżej i puszczę jakieś tam parę utworów. Zobaczymy, jak to w ogóle gra. To jest głośność maksymalna. Głośność minimalna oczywiście.
Myślę, że mała próbka tak naprawdę dźwięku z tego urządzenia wystarczy. No cóż można powiedzieć, jako głośnik Bluetooth jest to trochę moim zdaniem po pierwsze, że za ciche, brzmieniowo basu praktycznie prawie, że zero. Poziom jakichś niezbyt drogich głośniczków Bluetooth, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, więc moim prywatnym zdaniem, jeżeli ktoś szuka tego w formie głośnika, widziałem, że na przykład u operatorów można je dorwać i sobie z nich korzystać. Myślę, że w tym temacie nie do końca one się sprawdzą. Jako urządzenie do wideokonferencji i tak dalej też może się to nadać, ale mam wrażenie, że moc muzyczna mogłaby być zdecydowanie większa, gdyż w dużej sali myślę, że ten jeden głośniczek sobie moim zdaniem nie poradzi. Oczywiście, moje zdanie, ja bym szczerze mówiąc z tego nie korzystał, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, no bo pod tym względem na to patrzę, jeżeli chodzi o kwestię wykorzystania biznesowego, może się to sprawdzić, chociaż no to mam wrażenie, że potrzebuje zdecydowanie więcej, moim zdaniem, mocy. Wykonane całkiem ładnie, schludnie, brakuje troszkę, że tak powiem, moim zdaniem jakości muzycznej. Funkcjonalność biznesowa tak, ale muzycznie do użytku moim zdaniem jakoś prywatnie w domu to raczej się chyba, mówiąc krótko, nie nada. Mi to nie przypadło po prostu do gustu. Wziąłem to z czystej ciekawości, żeby sprawdzić, jak takie urządzenia działają, ale jak na moje ucho i na to, co ja już wiele razy w życiu słyszałem, to w cenie tego urządzenia znajdziecie zdecydowanie lepsze głośniki Bluetooth, żeby sobie je poużywać i posłuchać, więc to tylko biznesowo, ale i tak moim zdaniem wydaje mi się, że jest zbyt cichym urządzeniem. Więcej informacji o tym oczywiście znajdziecie na stronie producenta. Ja patrzę na to tylko pod kątem muzycznym. Tak już wam powiedziałem i mi to nie przypada do gustu, jeżeli chodzi o kątem biznesowym. No wykonanie ładne, może to ładnie wyglądać na biurku podczas konferencji. Taka standardowa szarość z bielą, więc korporacyjnie to wygląda. No i funkcjonalność też jak najbardziej jest, no ale jak na moje ucho i to, co ja bym szukał od takiego urządzenia, to dla mnie nie. Macie jakieś wnioski? Używaliście kiedyś czegoś takiego? Dajcie znać w komentarzu. Jak dla mnie, słyszycie mniej więcej moją opinię w tym temacie. Tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.